Znajdujemy się na terenie Europy Środkowej, na ziemiach, gdzie stykają się dwa światy, rodzącego się cesarstwa Ottonów i Słowian Połapskich. Król niemiecki Henryk Ptasznik, ojciec przyszłego cesarza Ottona, wyruszy wkrótce na wschód. Jego armia zdobędzie Ganę, gród Słowian, którego mieszkańcy zostają wybici lub zniewoleni. O to miejsce oczywiście konflikt był już toczony za czasów Karola Wielkiego, chociaż z tamtych czasów nie znamy konkretnych powodów toczonych wtedy walk, to tutaj mamy większą jasność. Bo w dziejach słowiańszczyzny niewiele jest opowieści równie dramatycznych jak historia Głomaczów, ludu, który przez pewien czas potrafił stawić czoła potędze wschodnich Franków. I pierwsze starcie, które przyniosło im wtedy sławę, rozegrało się w roku 906. Za czasów młodości jeszcze Henryka, przyszłego króla Franków Wschodnich. To wtedy już znany jako Ptasznik ruszył przeciwko Głomaczom, licząc na szybkie i łatwe zwycięstwo. Pełen fantazji i pewności siebie nie przewidział, że to właśnie on padnie ofiarą własnej lekkomyślności. W bitwie bowiem poniósł druzgocącą klęskę, która szerokim echem odbiła się wśród ludów połapskich, najpewniej dając im śmiałość do dalszych ataków i wystąpień na zachód. Jeszcze dotkliwszym ciosem dla Henryka okazał się późniejszy właśnie najazd Głomaczów na Saksonię, wspomagani oczywiście nie przez kogo innego jak samych Węgrów, którzy w tamtym czasie pustoszyli ziemię wschodnich Franków częstymi wyprawami łupieskimi. I wtedy to Słowianie uderzyli znienacka, siejąc strach i spustoszenie. Dla wschodnio-frankijskiego księcia była to obraza nie do zniesienia. Postanowił więc przygotować się do ostatecznej rozprawy. W tamtym czasie reformował armię saską, powołując zarówno lekką, jak i ciężką jazdę, która miała przechylić właśnie szale zwycięstwa na jego stronę. I właśnie to był ten decydujący moment. Lata 928-929. Wojska Henryka wkroczyły na ziemię Dalemieńców i Głomaczów, prowadząc planowany podbój. I właśnie rok 29, kiedy to rozpoczęło się oblężenie centralnego grodu, Gany. Walki o ten potężny ośrodek plemienny trwały niemal 3 tygodnie. Sasi raz po raz nacierali bezlitośnie, nie zważając kompletnie na własne straty. Po prostu oni musieli zdobyć ten gród. Mimo iż załoga obrońców mogła podjąć negocjacje i wywalczyć łagodniejsze warunki kapitulacji, nie zdecydowała się również na taki krok. I kiedy Gana wreszcie upadła, na obrońców i mieszkańców spadł ten tragiczny los. Jak podaje kronika saska Widukinda z Korbei, wszystkich dorosłych mężczyzn wymordowano bez litości, a kobiety i dzieci wzięto do niewoli. Gród został doszczętnie zniszczony, aby nie mógł już więcej stać się ośrodkiem dalszego oporu. Zatem widzimy, jak z tej pradawnej rywalizacji rodziła się ta nienawiść między plemiennymi nieco różnymi kulturami, doprowadzająca do dalszych tragicznych wydarzeń. Na zgliszczach dawnej potęgi Henryk oczywiście nie czekał na nic i od razu jeszcze w tym samym roku, zaledwie 25 km na południowy wschód od Gany, nakazał wznieść nowy gród nad Łabą. Ziemie położone tuż przy granicy z państwem wschodnio-frankijskim, a później już z cesarstwem, jako pierwsze padły ofiarą systematycznych, planowanych ataków saskich. To, co jeszcze niedawno uchodziło za dawne, dumne przecież centrum plemienia, obrócono szybko w pył i zapomnienie. Ale czy stało się tak do końca? Bo pamięć o Głomaczach przecież nie zniknęła całkowicie. Świadectwem ich dawnej obecności pozostało pewne źródło, które, wedle innego kronikarza, Titmara, otaczane było niezwykłą czcią. Wody Głomacza rozlewały się w szerokie trzęsawisko, a w czasach pokoju wykorzystywano je gospodarczo. Również miejscu temu przypisywano cechy nadprzyrodzone, uważając je za miejsce manifestacji mocy opiekuńczych plemienia i wieszczego ducha przodków. I kult ten przetrwał jeszcze długo po formalnej chrystianizacji południowego Połabia, jako ciche świadectwo minionej wielkości. Cóż, nawet nazwa Głomaczów nie została przecież całkowicie zatarta, pomimo wysiłków frankijskich. Wywodząca się z prasłowiańskiego rdzenia Golm przetrwała w nazwie miejscowej w dzisiejszych Niemczech. Tam w cieniu niemieckich grodów i katedr drzemie pamięć o ludziach, którzy kiedyś mieli, słuchajcie, odwagę rzucić wyzwanie przyszłemu
królowi i choć przegrali, zapisali się na zawsze w historii tej ziemi, o której ja dzisiaj wam przypominam, ale przejdźmy do dalszych wydarzeń. Lata 30. i 40. przynoszą kolejne wyprawy. Redarowie, Obodryci, Wieleci. Raz podporządkowani, raz buntujący się. Wciąż szukają okazji, by zrzucić niemiecką dominację. Ale póki Henryk żyje, jego silna ręka utrzymuje granicę. W końcu docieramy do roku 936, kiedy to Henryk umiera. Na tron wstępuje jego syn, Otton I. Nowy władca od razu staje przed kolejnymi wyzwaniami, buntami możnych, walką o swój autorytet, koniecznością równoczesnej obrony północy i południa. Słowianie wyczuwają słabość. Zaczynają swoje pierwsze powstania, palą grody, atakują strażnice. Otton odpowiada wyprawami, ale sytuacja pozostaje niepewna. A teraz lata 50. Otton staje wobec najcięższego kryzysu w swoim panowaniu. Rok 953, kiedy to wybucha bunt Liudolfa, jego własnego syna oraz Konrada Czerwonego, zięcia króla. Rebelia obejmuje południowe Niemcy, bawarskie miasta, kolejne ziemie. Król zmuszony jest walczyć ze swoimi najbliższymi. I wtedy na północy, w Saksonii, pojawia się kolejny mocny cios. Dwaj możni saskiej krwi, bracia Wichman i Egbert, odwracają się również od Ottona. Skłóceni z własnym rodem, wygnani, szukają nowego sprzymierzeńca. Znajdują go po drugiej stronie Łaby. Obodryci i Redarowie witają ich oczywiście z otwartymi ramionami. Oto sascy zdrajcy, możni, gotowi poprowadzić barbarzyńców przeciwko własnemu królowi. I tak, rok 954 i 955 to czas wielkiego chaosu. W południowych Niemczech Otton oblega Ratyzbonę, próbując stłamsić buntowników, a na północy, w Saksonii, płoną wsie, osady zamieniają się w zgliszcza, a pospolite ruszenie nie nadąża za ruchliwymi wojskami Słowian. Redarowie wpadają na saskie ziemie, palą, mordują. Jeden z grafów niemieckich po zniszczeniu słowiańskiej osady trafia w zasadzkę. 50 rycerzy jego jazdy pancernej ginie w krwawej bitwie. A w tym samym czasie Obodryci, prowadzeni przez słowiańskich możnych Nakona i Stoigniewa, wspierani przez banitów, zdrajców Wichmana i Egberta, przekraczają bezpardonowo Łabę. Ich armia to nie są już małe grupki bezwładnych rabusiów. To siła zdolna zagrozić całym ziemiom saskim. Maszerują zdecydowanie głęboko w kraj, zostawiając za sobą popioły, trupy i pożogę, aż wreszcie docierają pod gród, zwany Kokareszemiorum. Tutaj będzie rozgrywać się dramat. Oblężenie trwa dni i noce. Sasi bronią się, jak pisał kronikarz, z męstwem, ale książę Herman, niepewny zwycięstwa, decyduje się na rozmowy. Rycerze z Saskiego Grodu chcą walczyć, lecz muszą ugiąć się przed decyzją swego pana. Są warunki, broń zostaje w twierdzy, ale obrońcy z rodzinami mogą odejść. I wtedy stanie się coś, co znamy z kroniki Widukinda. W tłumie opuszczających gród załogantów jeden ze Słowian rozpoznaje swoją dawną niewolnicę, teraz żonę saskiego pana. Oczywiście jego reakcja może być łatwo przewidziana. Próbuje ją odebrać i zabrać z powrotem dla siebie. Pada cios pięścią i rozpętuje się piekło. Słowianie rzucają się na obrońców, łamiąc świeżo złożoną przysięgę. Mężczyźni co do jednego zostają wymordowani, kobiety i dzieci uprowadzone w niewolę. Mówię o tym, ponieważ będzie to istotny fakt, który postawi w odpowiednim świetle wszystkie strony tego konfliktu. Ale tak wygląda północne oblicze roku 955. W tym samym czasie na południu Otton szykuje się do największej bitwy swego życia. Starcie z Węgrami na Lechowym Polu. Europa płonie, a cesarstwo stoi na krawędzi upadku. Wieleci nieraz szukali sojuszu z Frankami, wspierając ich w walkach przeciwko Obodrytom, swoim odwiecznym wrogom. Źródła takie jak żywot Karola Wielkiego Einharda podają, że to właśnie Wieleci nieustannie nękali Obodrytów napadami, a przecież to oni od dawna trzymali stronę Franków. W kronikach równie surowo oceniano Ranów z Rugi. Helmold nazywał ich okrutnymi, ale zarazem zauważał, że przewyższali innych stopniem organizacji.
Mieli króla, mieli świątynię, a to czyniło ich wyjątkowo poważanymi wśród Słowian. Potrafili narzucić poddaństwo innym, choć sami nigdy nie godzili się na niewolę. Źródła wspominają także o ich gościnności, szacunku wobec starszych i troskę o słabszych, a sama Rugia była jednym z najważniejszych miejsc kultu całej Słowiańszczyzny. Natomiast Obodryci, drugi z wielkich ludów tych ziem, sąsiadowali z Sasami i Duńczykami, a na wschodzie graniczyli właśnie z Wieletami. O ich bezwzględności wobec przeciwników napisano wiele. Jeńców podobno nie tylko zabijali, ale czynili to w sposób ostentacyjny, wbijając na pal, przybijając do krzyża, szydząc z chrześcijańskiego znaku zbawienia. Często torturowali pojmanych, by wymusić okup. Czy była to prawda, czy nie? Musicie raczej odpowiedzieć sobie na to pytanie sami. Ja jednak wiem, że w średniowieczu kronikarze uprawiali dużą propagandę. A jednak w IX wieku widać wśród Obodrytów zaczątki organizacji politycznej. Powstawały niezależne księstwa, co zapewne wynikało z ich trudnego położenia rozdartego między potężnych sąsiadów. Pułapskie ziemie były mozaiką różnic. Każde plemię miało swój gród, swojego księcia, swoje święte miejsce, do którego prowadziły ścieżki wydeptane przecież przez pokolenia. Wieletowie oddawali cześć bogom w Radogoszczy, Ranowie składali ofiary na Rugi, a Obodryci, pragmatyczniejsi, częściej wybierali handel i układy z Frankami. To zróżnicowanie długo nie stanowiło problemu, dopóki nad ich ziemiami nie zawisło widmo ekspansji wschodnich Franków i fali chrystianizacji, która miała złamać dawną wiarę i narzucić nowy porządek. Tak więc widzimy, że trudności ze zjednoczeniem były ogromne. Starszyzna plemienna walczyła o wpływy, książęta o pierwszeństwo. Jeszcze zanim doszło do walnych bitew, toczono ciche wojny o władzę, prestiż, o to, który ośrodek miałby przewodzić reszcie. Brak zaufania prowadził do zdrad, a to do podziałów. A jednak w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa udało się wznieść ponad codzienne spory. Wieletowie, Obodryci, Ranowie, te najważniejsze plemiona, ci, którzy dotąd walczyli o granice i o boskie pierwszeństwo, teraz stanęli ramię w ramię, ponieważ na horyzoncie widniała już armia cesarza Ottona I. Zjednoczenie jednak nie było pełne, wciąż podszyte podejrzliwością, lecz na kilka dni przed starciem w wielu sercach pojawiła się właśnie ta iskra, świadomość, że jeśli dziś nie złączą sił, jutro każdy z ich grodów pozostanie samotny i spłonie. Bitwa, która nadchodziła, była czymś więcej niż militarnym starciem. To miało być zderzenie dwóch światów, starego, pogańskiego, zakorzenionego w gajach, ofiarach i pradawnych obrzędach oraz tego nowego, chrześcijańskiego, zorganizowanego w rycerskie zastępy i biskupie struktury. Słowianie walczyli z wielką determinacją, ponieważ wiedzieli, że bronią własnej wolności, natomiast Frankowie odpowiadali żelazną dyscypliną i równie wielką wolą zwycięstwa. Tak doszło do dnia, w którym nad rzeką Reknicą miało rozstrzygnąć się, czy słowiańskie ziemie pozostaną wierne swoim dawnym starym bogom, a ich ludność będzie wolna, zdolna sama o sobie stanowić, czy też ugną się pod naporem cesarskiego oręża i nowej chrześcijańskiej wiary. Latem roku 955 niemiecki król Otton I odniósł prestiżowe i wielkie zwycięstwo nad Węgrami na Lechowym Polu. Oczywiście nagrałem o tym osobny odcinek, do którego przy tej okazji również Was zachęcam do słuchania i obejrzenia. Ale wracając do tamtych dawnych wydarzeń, sukces na Lechowym Polu nie tylko wzmocnił prestiż samego Ottona, ale i podniósł morale wojsk, które w tamtym momencie uwierzyły, że teraz nic już nie zdoła ich powstrzymać. Pełen dumy, pewności siebie i chwały, Otton postanowił natychmiast w tym momencie uderzyć na swój stary, dawny problem, czyli na Słowian połapskich, którzy wciąż pozostawali zarzewiem niezliczonych przecież buntów i źródłem nieustannych zagrożeń na pograniczu jego północnego władztwa. Król zebrał ogromną armię. Do Sasów dołączyły oddziały czeskie z księciem Bolesławem I Okrutnym na czele, a także cały militarny potencjał margrabiego Gerona, człowieka, który już od lat specjalizował się w tępieniu oporu plemion słowiańskich. Poplecznikom zbuntowanych grafów Wichmana i Egberta Otton obiecał amnestię, jeśli tylko przejdą na jego stronę. I tak potężne siły jak te nie miały dotąd jeszcze szansy maszerować na ziemię Połabia.
Ale Słowianie także byli na to przygotowani i mieli swoje informacje. Wobec nadciągającego zagrożenia podjęli próbę dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Posłowie Redarów ofiarowali królowi trybut i formalnie uznanie jego zwierzchnictwa w zamian za pozostawienie im lokalnej władzy. Ale Otton, przepełniony gniewem, pragnieniem zemsty i też pewnością siebie, odrzucił wszystkie te propozycje. Nie chciał żadnego trybutu. Chciał całkowitego unicestwienia Słowian. W obliczu nadciągającej katastrofy Wieleci i Obodryci postanowili działać razem. Na czas wojny zawarli sojusz, a naczelną komendę nad wojskami powierzono księciu obodryckiemu, Stojgniewowi, bratu słynnego Nakona. Stojgniew zebrał pod swym sztandarem liczne plemiona Połabia, nie tylko Obodrytów, bo także Chyżan, Czrespienian, Tolężan, oczywiście Redarów, a nawet wojowników z Rugi, być może Wikingów. Jego armia składała się z ciężkiej i lekkiej jazdy obodryckiej, piechoty, łuczników oraz oczywistego pospolitego ruszenia wielu rodów. Tak licznego zjednoczenia sił Słowian nie pamiętano od bardzo dawna, zatem zanosiło się na decydującą bitwę. Otton, pewny swej przewagi, parł zdecydowanie na wschód, pustosząc ziemię napotkanych plemion słowiańskich. W końcu dotarł nad rzekę Reknicę w dzisiejszej Mecklenburgii. Tam, na bagnach i trzęsawiskach, czekały już na niego zastępy Stojgniewa. Słowianie wybrali teren dogodny do obrony. Mokradła i sztucznie wzniesione barykady z powalonych drzew tworzyły naturalne pułapki. Z jednej strony Frankowie mieli przed sobą rwącą rzekę, a z drugiej nieprzebyte bagna obsadzone przez słowiańskich łuczników. Stojgniew, działając z wyczuciem, otoczył obóz Ottona szczelnym pierścieniem. Frankowie znaleźli się w sytuacji beznadziejnej. W obozie szerzyły się z czasem choroby, wkrótce zaczęło też brakować prowiantu, a głód i sam strach osłabiały zdecydowanie jak dotąd wysokie morale zwycięskiej armii Ottona. Wkrótce sytuacja mogła się zmienić całkowicie, bo wydawało się, że los przesądzony został na korzyść nie kogo innego jak samych Słowian. Ale tu pojawi się Geron. Człowiek znany z bezwzględnej również przebiegłości. Wysłany jako zwykły, pozorny poseł, przybył do obozu Stojgniewa i prowadził bardzo dziwne, nic nieznaczące rozmowy, by uśpić tak naprawdę Słowian. Nocą jednak udał się do Oranów, sojuszników Wieletów, i tam nakłonił ich do zdrady. Nie wiadomo, czym ich przekonał i jakie złożył wtedy obietnice, czy też czym zdołał ich przekupić. Lecz zdrada stała się niezaprzeczalnym faktem. Następnego dnia Otton zarządził pozorowany atak. Jego oddziały ruszyły w stronę Słowian, udając desperacką próbę frontalnej przeprawy i starcia ostatecznego. Obrońcy, pewni swojego zwycięstwa, rzucili się do kontrataku, w ogóle nie zważając, że w tym samym czasie Gero i zdrajcy słowiańscy, Ranowie, budowali na prędce mosty kilka kilometrów dalej. Gdy mosty były już gotowe, ciężko zbrojna jazda pancerna wschodnich Franków ruszyła na drugi brzeg rzeki. Słowianie, zaskoczeni i zmuszeni do forsownego marszu wokół zakola rzeki, przybyli tym razem zbyt późno. Nie zdążyli zająć pozycji obronnych. Saska kawaleria w pełnym pędzie wdarła się w szeregi Obodrytów i Wieletów, a za nią natarły zwarte oddziały piechoty. Rozgorzała bitwa, w której słowiańska armia od początku skazana była, niestety, na porażkę. Stojgniew, obserwujący przebieg walki z pobliskiego wzgórza, nie rzucił się jednak do panicznej ucieczki. Walczył do końca, a gdy jego drużyna rozproszyła się, próbował ratować się samotną ucieczką do lasu. Tam niestety dopadł go saski rycerz imieniem Hoset, który odciął mu głowę i zaniósł ją triumfalnie do Ottona. Za ten czyn król nagrodził go bogato, dochodami z 20 gospodarstw. I czy tylko tyle było warte życie innego człowieka, pomimo innych przekonań, wierzeń i kultury? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie już sami. Po samej bitwie doszło do masakry. Po śmierci wodza słowiański opór, co jest oczywiste, załamał się całkowicie. Obóz Stojgniewa został zdobyty, a obrońców pozabijano lub uprowadzono w niewolę. Nocą zwycięzcy dokonali rzezi pojmanych jeńców, a o poranku, jak relacjonuje Widukind, wbili na włócznię głowę samego Stojgniewa
i wokół niej zgromadzili innych pojmanych wojowników. Potem wszystkim po kolei odcinano głowy, tworząc krwawą ofiarę dla triumfu wielkiego Ottona. Po raz kolejny musimy zadać sobie pytanie, czy tak zachowuje się ktoś, kto wprowadza miłosierny chrześcijanizm. Głównego doradcę Stoigniewa oślepiono, odcięto mu język i porzucono jak bezużyteczne truchło na stosie innych poległych. Miała to być też straszliwa przestroga dla wszystkich przyszłych buntowników w krajach słowiańskich. Jakie były konsekwencje bitwy pod Reknicą? Oczywiście zakończyła się ona całkowitą klęską Słowian. Wedle szacunków, które najprawdopodobniej nie będą dokładne, straty wyniosły około 1000 poległych i 2000 rannych po stronie Sasów. Natomiast u Słowian zginęło niemal 5000 wojowników, a około 2000 to ranni. Po tej porażce Obodryci i Wieleci w końcu zostali złamani. Musieli uznać zwierzchnictwo Ottona i płacić mu trybut. Margrabia Gero umocnił swoją legendę jako nieubłagany pogromca Połabian, pogromca Słowian, a sam król Otton dzięki temu i wcześniejszemu zwycięstwu nad Węgrami na Lechowym Polu bardzo umocnił swoją władzę, zyskując przydomek w końcu wielki. Ale czy możemy go nazwać faktycznie wielkim i czy taki przydomek po prostu nadała mu i urobiła średniowieczna propaganda kronikarzy? Jednak pamięć o zdradzie i makabrycznych wydarzeniach nad Reknicą pozostała żywa wśród samych Słowian jeszcze przez wiele pokoleń. Był to bowiem moment, w którym marzenia o zjednoczonym wolnym Połabiu niestety rozsypały się w proch, a los plemion tych połapskich, słowiańskich został przypieczętowany pod mieczem saskiej ekspansji, co najwidoczniej musiało stać się przestrogą dla pierwszych Piastów. Zwycięstwo Ottona, odniesione przecież, pamiętajmy, z pomocą czeskiego księcia Bolesława I Okrutnego, pokazało siłę odrodzającego się państwa wschodnich Franków. Przede wszystkim w tym momencie historycznym wreszcie Połabie zostało niemal ostatecznie podporządkowane. Niosło to oczywiście kontrolę nad nowymi trybutami, zatem nowe państwo wschodniofrankijskie mogło tylko bogacić się i rosnąć w potęgę i skupić się w końcu na umocnieniu swojej własnej pozycji w tym regionie Europy. Wieść o rozgromieniu Słowian rozeszła się szeroko. Dla państwa Piastów wynik bitwy nad Reknicą musiał mieć znaczenie ostrzegawcze. Pokazywał bowiem jasno, że Frankowie, wzmocnieni świeżym zwycięstwem nad koczownikami z Węgier i plemionami połapskimi, dysponują tak dużą siłą, która może zmiażdżyć przecież każdego, kto tylko ośmieli się sprzeciwić się ich zwierzchnictwu. Był to wyraźny, oczywisty sygnał, że na wschód od Łaby nie ma już miejsca na niezależne, silne organizmy polityczne oparte na plemionach słowiańskich. Podbój Połabia i ujarzmienie jego ludów wskazywały, że kolejnym krokiem będzie najprawdopodobniej umocnienie nacisku na inne społeczności Słowian. I jak zachowała się organizacja piastowska? Musieli oni w końcu rozumieć konsekwencje klęski Słowian nad Reknicą i też tego pod Lechowym Polem. Protoplaści naszego państwa zaczęli dopiero kształtować swoją organizację, a pozycja władcy w tamtym czasie nie była jeszcze wtedy w ogóle utrwalona. Upadek Obodrytów i Wieletów oznaczał jedno: Piastowie nie mogli liczyć na trwały sojusz z silnymi plemionami połapskimi. Ta bariera się załamała. Było wręcz odwrotnie. Musieli teraz szukać innej drogi, aby nie podzielić ich losu. Bitwa uświadomiła im, że bezpieczne trwanie wymaga nie tyle otwartego oporu, co przemyślanej polityki balansowania między przyszłym cesarstwem niemieckim a sąsiadami słowiańskimi. Właśnie w tym kontekście należy widzieć późniejszą decyzję Mieszka o zawarciu sojuszu z Czechami, którzy choć w 955 roku walczyli u boku Ottona i pod Reknicą i na Lechowym Polu, z drugiej strony byli naturalnym partnerem w regionie dla prowadzenia interesów. Wkrótce związek polityczny, jak wiemy, przypieczętowano małżeństwem z Dobrawą, córką Bolesława Okrutnego. To była lekcja dla Piastów. Dramatyczne wydarzenia nad Reknicą pokazały, że przeciwstawianie się cesarstwu bez wsparcia sojuszników i bez reform wewnętrznych prowadzi do zguby. Dlatego Piastowie obrali inną drogę niż plemiona połapskie.
Zamiast stawiać na desperacką walkę, postawili na wzmocnienie własnych struktur, rozwój militarnej drużyny książęcej i, co ważne, stopniowe włączanie się do systemu politycznego świata chrześcijańskiego. Chyba zrozumieli, że należy porzucić wiarę pogańską. Bitwa nad Reknicą stała się więc nie tylko tragedią oczywistą i wielką Słowian połapskich, ale i głównie przestrogą, którą Piastowie potrafili odczytać. Z perspektywy historii zwycięstwo Ottona nad Reknicą przyspieszyło proces wciągania Europy Środkowej w orbitę cesarstwa. Jednocześnie unaoczniło wszystkim, że jedynie ci, którzy potrafią dostosować się do nowych realiów, mogą zachować swoją podmiotowość. To nie tylko nauka z przeszłości, to nauka na teraźniejszość. A wtedy Piastowie zdali ten egzamin. W przeciwieństwie do Wieletów i Obodrytów, którzy, czego nie możemy im zaprzeczyć, chociaż walczyli z wielką odwagą, ostatecznie zginęli na polach nad Reknicą, a ich ziemie zostały wchłonięte przez cesarską ekspansję i ich państwa nigdy nawet nie powstały. Tak oto z klęski jednych narodziła się szansa dla drugich. Połabie zostało spalone, ujarzmione, zniszczone, ale organizacja Piastów, korzystając z lekcji danej przez historię, wkroczyła na drogę, która wkrótce miała uczynić je jednym z filarów chrześcijańskiej Europy.